Lipolaser Hebe jest zimnym laserem diodowym wykorzystującym światło czerwone o długości 650 nanometrów. Światło to przenika w głąb skóry i oddziałuje na komórki tłuszczowe, rozbijając trójglicerydy na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Związki te transportowane są do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii i zamieniane są w energię. Właśnie dlatego lipolaser Hebe jest tak skuteczny. Zabieg z wykorzystaniem lipolasera Hebe ma wiele zalet. Jest zabiegiem całorocznym, bezinwazyjnym, nie wymaga okresu rekonwalescencji. Co więcej, lipolaser Hebe działa selektywnie, tak więc nie uszkadza innych tkanek ani naczyń krwionośnych. Zabieg z wykorzystaniem lipolasera Hebe wykonamy w celu redukcji tkanki tłuszczowej, zmniejszenia celulitu, modelowania i wyszczuplenia sylwetki, poprawy jakości skóry, zwiększenia przemiany materii. Przeciwwskazaniami do zabiegu z wykorzystaniem lipolasera Hebe będą ciąża i okres karmienia piersią, nowotwory do 5 lat od odzyskania zdrowia, zaburzenie krążenia, niewyrównane ciśnienie tętnicze, aktywna gruźlica, zaawansowana miażdżyca obwodowa, cukrzyca, choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze, przerwana ciągłość skóry, metalowe implanty w organizmie, rozrusznik serca, choroby wątroby, menstruacja przy zabiegach na brzuch, boczki i pośladki, epilepsja, stwardnienie rozsiane. Po zabiegu z wykorzystaniem lipolasera Hebe niezwykle ważna jest zbilansowana dieta i spożywanie odpowiedniej ilości wody, to znaczy co najmniej 2 litry dziennie. Po wykonanym zabiegu nie należy korzystać z zabiegów dodatkowo przegrzewających organizm, takich jak sauna czy solarium. Ważna jest także odpowiednia higiena ciała. Bezpośrednio po wykonanym zabiegu, w celu uzyskania najlepszych efektów zabiegowych, świetnie sprawdzi się jogging, szybki marsz czy jazda na rowerze. Zabiegi z wykorzystaniem lipolasera Hebe najlepiej wykonywać w serii. Seria powinna obejmować od 6 do 10 zabiegów w zależności od oczekiwanych efektów zabiegowych. Zabiegi wykonujemy w odstępach 7 dni, natomiast kolejną serię możemy powtórzyć już po pół roku. Warto wykonywać zabiegi przypominające w odstępach 1,5 miesiąca od zakończonej serii. Czas pracy urządzenia będzie zależny od wybranej mocy i wynosił odpowiednio w przypadku mocy na poziomie 40% maksymalny czas na partię to 30 minut oddziaływania, a sumaryczny czas oddziaływania w ciągu jednego dnia to 60 minut. W przypadku mocy urządzenia na poziomie 50% maksymalny czas oddziaływania na partię to 25 minut, natomiast sumaryczny czas oddziaływania w ciągu jednego dnia na daną osobę to 50 minut. Według analogicznego schematu będzie wyglądało to w przypadku kolejnych mocy. Podczas zabiegu z wykorzystaniem lipolasera Hebe nasza klient powinien odczuwać przyjemne, intensywne ciepło, jednak nie parzenie. Decydując się na zakup lipolasera Hebe, w zestawie otrzymują Państwo 6 bądź 12 padów zabiegowych w zależności od wariantu urządzenia, okulary ochronne dla klientki, dla wykonującego oraz 3 pasy ściągające. Pady do lipolasera Hebe będziemy czyścić z wykorzystaniem preparatu do dezynfekcji skóry uprzednio naniesionego na ręcznik papierowy. Przed wykonaniem zabiegu skórę naszej klientki będziemy dezynfekować również preparatem do dezynfekcji skóry, jednak najlepiej wybrać taki preparat, który nie będzie zawierał alkoholu. Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć urządzenie. W tym celu podłączamy kabel zasilający
dociskając go do oporu. W celu uruchomienia urządzenia należy posłużyć się włącznikiem zero-jedynkowym. Obok włącznika znajdziemy wyjście na bezpiecznik. W celu podpięcia głowicy do lipolasera należy odnaleźć odpowiednio oznaczone gniazdo i wpiąć w nie wtyczkę. Następnie dokręcić zabezpieczenia boczne. Zabezpieczenia boczne dają nam gwarancję, że nawet przy wykonaniu gwałtowniejszego ruchu głowica pozostanie na swoim miejscu. Aby odłączyć głowicę, należy najpierw odkręcić zabezpieczenia boczne, a następnie delikatnie wysunąć wtyczkę z gniazda. Kabel zasilający najlepiej odłączać po zakończonym dniu pracy. Wystarczy go delikatnie wysunąć. Numer seryjny znajdą Państwo z tyłu urządzenia na niebieskiej naklejce. Jest on oznaczony odpowiednio sygnaturą SM i stanowi podstawę do gwarancji. Wybieramy funkcję LipoLaser w wersji 6-padowej. Na ekranie znajdziemy grafiki obrazujące poszczególne pady. Grafiki o wyraźnym konturze symbolizują pady podpięte do urządzenia. Te oznaczone linią przerywaną są nieaktywne, a więc niepodpięte. Poniżej znajdziemy moc wyrażoną w procentach dla poszczególnych par padów oraz przycisk umożliwiający modyfikację parametrów wszystkich padów jednocześnie oraz ikonę czasu. Aby ustawić pożądaną moc urządzenia, możemy definiować ją dla każdej pary padów przyciskami analogowymi bądź dotykowymi na ekranie. Wybierając przycisk wspólny, możemy modyfikować parametry wszystkich padów jednocześnie. Aby ustawić czas, wybieramy ikonę czasu i poszukujemy pożądanej wartości. Ikony możemy wybrać zaznaczając odpowiednie pole na ekranie bądź za pośrednictwem przycisku ze strzałkami. Urządzenie uruchamiamy przyciskiem Play, a zatrzymujemy pauzą. Co ważne, po zatrzymaniu nasze parametry ulegają niejako zamrożeniu. To znaczy, po ponownym uruchomieniu urządzenia rozpoczynam pracę z miejsca, w którym przerwałam. Co ważne, parametry mogę zmieniać także w trakcie pracy urządzenia. Nie ma konieczności przerywania zabiegu. Przed przystąpieniem do zabiegu z wykorzystaniem lipolasera Hebe należy zdezynfekować skórę naszej klientki/klienta preparatem do dezynfekcji skóry uprzednio naniesionym na ręcznik papierowy. Następnie przystępujemy do dezynfekcji padów zabiegowych. Dezynfekujemy je preparatem do dezynfekcji skóry uprzednio nałożonym na ręcznik papierowy. Teraz nałożymy pasy zabiegowe. Pady
najlepiej rozmieszczać symetrycznie parami. To znaczy pad 2A umieszczę w grzbietowej części uda i analogicznie pad 2B również w grzbietowej części drugiego uda. Analogicznie postępuję z pozostałymi padami. Naklejki znajdujące się w rogu pada pozwolą nam szybko zorientować się, wartość której głowicy chcemy zmodyfikować. Przed przystąpieniem do zabiegu to niezwykle ważne, by zadbać o bezpieczeństwo. W tym celu stosujemy okulary ochronne dla siebie i klientki. Po nałożeniu okularów ochronnych przystępujemy do ustawienia parametrów na urządzeniu. I rozpoczynam zabieg. Moja klientka powinna czuć wyraźne ciepło, jednak nie gorąco. Bezpośrednio po rozpoczęciu zabiegu pamiętajmy o tym, że pady potrzebują chwilę na rozgrzanie. W imieniu zakładu produkcyjnego Hebe serdecznie dziękuję za wybór naszych urządzeń i życzę owocnej pracy.